Święta dokładnie za 2 tygodnie, już niedługo pod choinkami znajdziemy prezenty, a na stołach znajdą się różne pyszności, w tym wypieki, również słodkie. W naszym wypadku bardzo często wypieki i prezenty to trochę to samo, ponieważ przez całe święta, wszędzie tam, gdzie pójdziemy, przyniesiemy ze sobą Ciasto piernikowe z karobem. Zapraszamy, pokażemy jak je przygotować. oczywiście w naszym wypadku w bardzo dużej ilości. Na całą noc namoczyliśmy ziarno sojowe, jest to taka fajna białkowa baza, także jest to bardzo zdrowe ciasto. Miksujemy ją razem z... Poczekaj, czekaj. Powiedz, że ziarno jest ekologiczne, i niemodyfikowane genetycznie. Mamy na to certyfikat. Ok. Namoczyliśmy je na noc, odlaliśmy wodę, przepłukaliśmy, dolewamy sok z cytryn, który wycisnęliśmy chwilę temu. Wlaliśmy ten sok z cytryny, dlatego, bo samo ziarno soi dosyć trudno by się miksowało. Jeżeli będzie odrobina wilgoci, miksować będzie się lepiej, ale gdybyśmy dali dużo wody, to wtedy bardzo ciężko jest miksować. Normalnie, gdybyśmy robili z takiej okary, która pozostaje po wyciśnięciu mleka, dodawalibyśmy jeszcze mleko sojowe, a tak do namoczonego ziarna soi po prostu dodajemy wodę. I mamy już zakwaszoną, idealnie zmiksowaną masę z soi. Tutaj mamy suche składniki, które powinniśmy najpierw wymieszać razem. Mąka kukurydziana, Zmielone siemię lniane, które zastąpi nam jajko i gluten. Brązowy cukier trzcinowy i proszę, specjalnie tutaj trzymam, żeby było widać, w jakiej ilości dodajemy przyprawę piernikową. w składzie której mamy gałkę muszkatołową, kolendrę, kardamon, ziele angielskie, cynamon, imbir, goździki i czarny pieprz. Dokładny skład przyprawy oraz cały przepis jak zawsze znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Wsypujemy również sodę, bo jak wszyscy pamiętacie, normalny proszek do pieczenia się nie nadaje dla osób na diecie bezglutenowej. I na koniec do suchych składników trafia przepisowa szczypta soli. I teraz dodajemy coś, co zazwyczaj dodaje się do pierników i bardzo często o tym nie pamiętamy. Sproszkowany karob, czyli mączkę chlebka świętojańskiego. To też jest taki makroskładnik, bo dajemy go dużo. Aż 8 łyżek na tę ilość. I teraz już naprawdę możemy wszystko dokładnie wymieszać. Do zmiksowanej okary możemy dodać mleko kokosowe, całą puszkę, a także olej słonecznikowy. I teraz zmieszamy mokre składniki dla odmiany, bo robienie ciasta to po prostu takie mieszanie. A także ciągłe dodawanie kolejnych składników. Wrzucamy wszystko to, co zostało wymieszane w misce. Czyli wszystkie wymieszane suche składniki. Całość łączymy ze sobą i w tak zwanym międzyczasie możemy się zabrać za przygotowanie, pokrojenie bakali. Morele. I teraz pora najwyższa przestać udawać, że robienie ciasta to taka czysta robota. Pora zakasać rękawy i zrobić to ręcznie, czyli zmieszać jeszcze dokładniej wszystkie składniki. Ja zresztą od dziecka uwielbiałam mieszać masę na chleb, masę na ciasta. Wtedy czuję bliższy związek z jedzeniem. Owoce również tym razem kroimy ręcznie. I to prawda, czujemy związek z jedzeniem i czujemy klimat zbliżających się świąt. Możemy już dodać skórkę kandyzowaną, pomarańczową i również mieszamy, ponieważ piernik musi być bardzo aromatyczny. Mamy tu już mnóstwo świątecznych aromatów i ja czuję magię świąt. Najpierw do masy wrzucamy pokrojone morele, potem śliwki kalifornijskie i na koniec dorzucamy posiekane orzechy. I teraz dokładnie wszystkie składniki ostatni raz mieszamy. Nieprawda, nieprawda, do ciasta jeszcze trafia drzewo świętojańskie, a właściwie jego stronki, które wyglądają w ten sposób. A gdy się je wygotuje, powstanie melasa. Melasa ze stronków drzewa świętojańskiego, czyli melasa karobowa. Gęsta i słodka jak miód gryczany, z tym, że wegańska. A oprócz tego aromatyczna i pełna wartości odżywczych. Bardzo dużo magnezu, wapnia, fosforu, żelaza, witaminy z grupy B. Pyszna. I sama dobroć i zdrowie. Jak widać, ciasto się już wymieszało. Tak, jak widać, samo się wymieszało. Możemy nakładać je do foremek, wyłożonych papierem do pieczenia, oczywiście.
W trakcie nakładania ciasta możemy włączyć piekarnik, żeby się już nagrzał. Tym razem korzystamy z całej komory. 180 stopni termoobieg. I 50 minut. I uklepujemy najlepiej zwilżoną dłonią w wodzie albo oleju. A gdy się uklepie, wstawiamy do piekarnika. Czas pieczenia ciasta to idealny moment do tego, żeby zająć się sprzątaniem. Jest to też świetna okazja, by pochrupać sobie trochę kruszonych strąków karobu. Pierniczki upieczone. Uwaga, gorące, 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 gorące. Muszą chwilę przestygnąć i będziemy je stroić. I będziemy je jeść, nie tylko stroić. Szybkie ciasto piernikowe i szybki lukier. Brązowy cukier puder. Zmiksowaliśmy go sami. Szczypta cynamonu. Właściwie Nawet trochę więcej nie niż szczypta, trochę więcej. Myślę, Ja bym że tak nawet jeszcze pół więcej łyżeczki. dała. Jeszcze więcej? Nie, tu jest trochę. On się ukrył pod Dobrze. spodem. Mieszamy razem. I teraz normalnie do lukru dodalibyśmy mleko kokosowe albo wodę. A tym razem dodamy melasę z karobu, żeby było jeszcze bardziej piernikowo. Oczywiście musimy uważać, żeby za dużo jej nie dać, tylko tyle, ile jest w stanie pochłonąć cukier. Lukier gotowy. Możemy smarować ciasto po wierzchu. Najlepiej robić, gdy jest to jeszcze ciepłe. Wtedy lukier ładnie się rozpuszcza, więc też musimy uważać, żeby nie dawać za dużo. Te oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, idą na święta, idą na prezenty. A tu mamy takiego małego, ponadnormatywnego. Żebyśmy nie musieli czekać. Ciasto piernikowe specjalnej troski, specjalnie dla nas, na teraz, na już. Nie będziemy czekać do Wigilii. Mała niespodzianka, świąteczna ozdóbka. Mama zawsze mówiła, żeby nie jeść ciepłego ciasta, ale tu nie chodziło ma o twojej drożdżowe. mamy. Nie, tu chodziło o drożdżowe. Tu nie ma twojej mamy, nie ma mojej babci, możemy jeść. I A ciasto nie jest drożdżowe. Smacznego i na zdrowie. Do zobaczenia za tydzień. A jeśli macie ochotę na inne nasze świąteczne przepisy, znajdziecie je tutaj. Jeśli Wam się podobało i chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, Zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Znajdziecie tam również informacje o warsztatach oraz produktach bezglutenowej kuchni wegańskiej naszej pracowni kulinarnej. A jeżeli jesteście miłośnikami książek kucharskich, zapraszamy do lektury naszej najnowszej. Książka Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej oczywiście znajdziecie w naszym sklepie internetowym. A jeżeli głód dopadnie Was na mieście, zapraszamy do naszych food trucków. Oczywiście informacje o tym, gdzie aktualnie się znajdują i o tym, co w nich można zjeść, znajdziecie na profilu Atelier Smaku na Facebooku.